Dzisiaj zupa kalafiorowa. Naprawdę niczego sobie. Kompocik, surówki, kaszka gryczana i ryba. Mamy nowy dzień. Gdzieś tam wcześniej pokazywałem dwie świątynie rzymskokatolickie, kościół i katedrę. Żeby nie było, że nie ma również pięknych cerkwi w Białymstoku. Bo są i to takie, które robią naprawdę super wrażenie. Ja prawdopodobnie nie będę do środka zachodził, bo właściwie to dzisiaj mam troszeczkę, no powiedzmy, że zapchany dzień. I w tej chwili idę w kierunku cmentarza. Bo szczęście w nieszczęściu, że na jednym i tym samym cmentarzu mam kilku moich bliskich krewnych, których chcę odwiedzić, pomodlić się i zapalić za nich znicz. Później jeszcze nas czekają inne przygody, bo mam troszeczkę czasu do takiego późnego popołudnia i mam też w planie to i owo pokazać w tym czasie. No, muszę przyznać, że cerkwie też robią wrażenie. Są bardzo ładnie porobione. Także jestem na miejscu. Jedno z wejść na cmentarz. Normalnie, gdybym chciał kupić znicz, gdzieś tutaj zazwyczaj ktoś był rozstawiony, kto sprzedawał. Ewentualnie tutaj jest takie pomieszczenie, do którego się wchodzi od boku. Ale w tej chwili jeszcze jest zamknięte, bo jestem za wcześnie, więc pozostaje mi automat. I tak też z automata wziąłem znicze. I można ruszać. Zaraz chyba msza będzie, bo coś się ludzie trochę zbierają. Kiedyś tu chyba na tej górce stał drewniany kościółek, ale jak dobrze pamiętam, to spłonął w jakimś tam incydencie. I na jego miejscu postawiono to, co widać. Ale mogę się mylić, może to nawet nie o ten kościół chodzi. Ja tam lecę na groby bliskich. Tylko przy okazji stwierdziłem, że przejdę tą ścieżką, żeby trochę pokazać, jak to wygląda. A jest to kościół wszystkich świętych. Trochę tych nagrobków jest, co? A tu jeden z naprawdę wielu cmentarzy. Zawsze mnie to troszeczkę z butów wyrywa, ilu ludzi się przewinęło już przez ten świat. A będą ci, co przyjdą po nas. No i tak to wyszło. Zajechałem do Galerii Jurowieckiej, bądź na Jurowieckiej, w nadziei, że coś kupię, bo potrzebowałem pewnych
dodatkowych produktów, ale na śmierć zapomniałem, że w Polsce jest coś takiego jak niedziela handlowa, no i tam chyba co nie wiem, 4. niedzielę można mieć otwarte sklepy, a tak to co najwyżej i to nawet nie jestem pewny, czy lokale gastronomiczne są otwarte. Także troszeczkę na darmo tu przyjechałem, ale warto było spróbować. Wciąż miałem małą nadzieję. Mówi się trudno. Idziemy w drzwi obrotowe razem z manekinami. Tu jeden, tu drugi. No i co? Skoro już do galerii mi się nie udało, no, w tym budynku się ona mieści. No ale skoro już mi się nie udało, to spróbuję podejść bardziej w miasto i zobaczymy, czy się resztę planów uda zrealizować, bo biorąc pod uwagę, że jest ta niedziela, no to może być z tym krucho. Bardzo spontanicznie sobie zaszedłem do miejsca o nazwie White Bear Coffee i muszę przyznać, że jestem mile zaskoczony. Pani z obsługi niezwykle miła i uprzejma, ale już nawet pomijając bardzo dobry customer service, no to muszę przyznać, że nawet samo to co serwowali, czyli kawka na bardzo wysokim poziomie, bardzo smaczna i również croissant też super, spory wybór, nie że tylko jakieś tam suche rogaliki, tylko naprawdę z 6 czy 7 różnych rodzajów i każdy świeżutki, jakby niedawno wręcz z pieca wyszedł. Do tego mają też inne rzeczy, jakieś ciasta, kanapki, także no spontaniczny wybór, a okazał się bardzo dobrym wyborem. Ja właśnie dotarłem już w okolice ratusza i zmierzam do mojego kolejnego celu. Zmierzam właśnie do pewnego miejsca i tak sobie myślę, że warto o czymś wspomnieć, że region Podlasia i Białystok jest bardzo różnorodny kulturowo. W tym regionie, ogólnie w całej Polsce, ale w tym regionie szczególnie, mamy na przykład Tatarów, czyli świat muzułmański. Mamy chrześcijan, różne denominacje, no bo jednak mamy rzymskokatolickie kościoły, ale mamy też dużo prawosławnych cerkwi. I na tym się to nie kończy, bo w tym regionie również żyje duża społeczność Żydów, czyli judaizm. I to jest właśnie miejsce, do którego zmierzam, bo mamy tutaj pewną restauracyjkę prowadzoną przez rodzinę żydowską, czy to rodzina jako jedno grono, czy też wśród znajomych i tak dalej, to ja nie wiem, ale mijałem ją już kilka razy, od kilku lat jak przyjeżdżam do Białegostoku, to sobie mówię, że tam zajdę i nigdy mi nie starcza czasu. A tym razem na szczęście jak najbardziej starczyło mi czasu, tak sobie porozkładałem czas, żeby móc tam zawitać. Także miejmy nadzieję, że będziemy mogli zobaczyć to i owo z tego świata różnorodności kulturowej i smaków. Ale jest w tym coś ważnego i wyjątkowego dla mnie, ponieważ jak już pewnie niektórzy wiedzą, ja od wielu lat prowadzę taką dietę wegetariańską i poza rybą za bardzo nic nie dotykam z mięsnych rzeczy. Jednak bywają takie chwile, gdy są wyjątkowe okoliczności i wówczas sobie pozwalam zjeść mięso. Nie będę wymieniał, jakie to są sytuacje i zdarzają się one niezwykle rzadko.
I być może dzisiaj będzie jedna z takich, bo nie wiem do końca jakie menu tam zastanę. A z tego co już patrzyłem na internecie, to mimo że serwują rybę, to jednak wydaje mi się, że idąc w takie miejsce wolałbym spróbować ich tradycyjnych dań, aniżeli po prostu rybę. Chyba że jest to ryba naprawdę wyjątkowo w stylu żydowskim przyszykowana. A dlaczego tak? No z prostej przyczyny. Jakbym chciał po prostu zwykłą rybę zjeść, to mógłbym iść do każdej innej restauracji. A tutaj idę, żeby doświadczyć ich kuchni, ich kultury, ich świata. I takie to proste. Zapewne widzicie naprzeciwko wieżę, która jest od kościoła Świętego Rocha. A restauracja, o której wspominałem, znajduje się też nieopodal, bo tutaj. I nazywa się Mazel Tov, co z hebrajskiego w wolnym tłumaczeniu znaczy tyle co szczęście lub gratulacje. O ile mi wiadomo, używa się tego głównie, gdy na przykład ktoś bierze ślub, żeni się, albo ktoś osiąga jakiś sukces większy i wówczas do niego się wymawia te słowa, czyli Mazel Tov. Także dzisiaj spróbujemy, zobaczymy co pysznego z tego wyjdzie. Jeszcze są zamknięci, bo otwierają o 12:00, ja dotarłem troszeczkę wcześniej. Ale przy okazji mogę Wam powiedzieć kilka ciekawostek, na przykład takich, że przywitanie po żydowsku to jest... No właśnie, jak to było? Sholem Aleichem. Dokładnie tak, Sholem Aleichem, co oznacza pokój Tobie, Wam. I odpowiada się na to zazwyczaj odwrotnością tych słów, czyli Aleichem Sholem, co ma oznaczać i Wam pokój. Także poczekamy jeszcze chwilę. Nie wiem, czy będę mógł w środku coś nagrywać, zapytam się oczywiście. Jeśli nie, to postaram się chociaż nagrać dania, a później zdam relację z tego. Więc zanim otworzę, jak wspomniałem, zapodam kilka takich ciekawostek. Myślę, że to jest rzecz, którą już każdy jako tako wie, ale można by ten temat troszeczkę rozwinąć, a mianowicie co oznacza kuchnia koszerna. Bo jak wiadomo, Żydzi muszą jej przestrzegać. No i kuchnia koszerna polega głównie, tak w głównej mierze według tego co wiem, to na tym, żeby nie mieszać mięsa i nabiału, czyli produktów mlecznych z mięsem nie mieszać. To nie oznacza, żeby nie jeść tego w ogóle, tylko różne denominacje Żydów mają inne podejście do tego. Na przykład ortodoksyjni Żydzi, jak dobrze pamiętam, zastrzegają sobie, że minimum 6 godzin musi upłynąć od zjedzenia mięsa do spożycia posiłku z jakiegokolwiek nabiału. Niektórzy idą w ekstrema, gdzie jest to aż 24 godziny, a inne denominacje żydowskie podchodzą do tego troszeczkę luźniej. Też często jest to wywołane tym, gdzie mieszkają, gdzie na przykład jest o wiele więcej dań najzwyczajniej wykonanych z nabiału i wówczas starają się zajść mniej więcej do 1 godziny. Nie jest to regulowane w żaden sposób przez ich pisma, bo ogólnie wywodzi się ta tradycja z 5księgu Story, czyli u nas to by był 5ksiąg praw mojżeszowych, jak się nie mylę. Mam nadzieję, że nic nie pogmatwałem. W sensie u nas w Biblii. No i co? I na tej podstawie się to głównie stamtąd wywodzi, ale w dużej mierze jest to przekazywane ustnie w Talmudzie i jeszcze jednej ich księdze, której nie pamiętam. Zaczęło się jako tradycja ustna w tym sensie, bo później to zostało spisane, o ile kojarzę. I nie jest tak stricte regulowane, że ile dokładnie godzin musi upłynąć, ponieważ nigdzie po prostu w żadnej z ksiąg nie jest to aż tak sprecyzowane. I stąd może taki duży rozstrzał, że u jednych to trwa 6 godzin, u innych 24 godziny, a jeszcze u innych zaledwie godzinę. Nie zmienia to faktu, że z reguły nie mieszają mięsa i nabiału. I ich kuchnia na tym polega. A ja zamierzam jakiś deser pewnie wziąć. A z tego co widziałem, to deserki są z nabiałem.
Jestem ciekaw, w jaki sposób oni patrzą na to, że nie Żydzi mieszają te rzeczy. Czy jest im to obojętne, czy jednak uznają to za jakąś formę nieczystości. Może będę miał okazję kogoś zapytać. To się jeszcze okaże. Można by jeszcze zauważyć, że koszerne jedzenie wymaga pewnych ścisłych zasad, które właśnie pochodzą z tego pięcioksięgu mojżeszowego, czyli z Tory. I kiedy mówię o zasadach, to mam na myśli, że wyznacza się tam, a raczej Bóg to wyznacza, które stworzenia są uznawane za czyste, a które za nieczyste w kwestii spożywania ich. Kwestia koszerności również wiąże się z tym, że wymaga to rytualnego uboju zwierzęcia. Jest to bardzo specyficzny sposób, w jaki muszą to wykonać Żydzi. Nie wiem, czy musi to wykonywać ktoś specyficzny, wyznaczony do tej roli, czy może to zrobić każdy Żyd. Niemniej jednak główną zasadą tego jest to, że trzeba dobrze wygotować takie zwierzę, że tak powiem, bo po ubiciu już go trzeba zlać z niego jak największą możliwie ilość krwi, tak żeby najlepiej nie ostała się nawet kropelka. Bo jest to jeden ze ścisłych zakazów, nie wolno spożywać krwi, bo w niej jest życie. Inna sprawa, że również pięcioksiąg mojżeszowy wyznacza pewne takie podstawowe zasady, jak rozróżnić zwierzęta czyste od nieczystych, które można spożywać, a które nie. Oczywiście mówiąc czyste i nieczyste, nie mam na myśli jakieś gorsze, skażone, tylko zwyczajnie z pożytkiem dla człowieka, jeśli już jest mięsożercą. No i Pan Bóg ustanowił kilka zasad, po których to można rozpoznać. Jedną z nich jest chociażby to, że racica musi być bodajże rozdwojona u zwierzęcia, żeby mogło być uznane za koszerne, za takie, które można włączyć w dietę. Także to nie tylko chodzi o to, żeby nie mieszać mięsa i nabiału. Jest to troszeczkę bardziej złożony temat, o którym można poczytać nawet i w Biblii, bo jeśli ktoś jest chrześcijaninem, to zapewne zna ten temat i przez niego przebrnął. I tak mniej więcej to się prezentuje. Ja oczywiście nie będę w szczegółach opisywał, jak wygląda taki ubój rytualny, bo najzwyczajniej w świecie nie uważam, żeby to było coś wartego opisywania. Ja jako wegetarianin, który z reguły unika krzywdzenia zwierząt, nie pochwalam żadnego rodzaju ubijania zwierząt, nawet rytualnie. I choć rozumiem, że to Pan Bóg zezwolił, żeby ludzie jedli mięso, to ja jednak cofam się w pismach aż do samego początku, do Księgi Rodzaju, gdzie jest opis Adama i Ewy, jak Bóg ich stworzył i wówczas im powiedział, jaka powinna być ich pierwotna dieta, zanim potocznie grzech i odstępstwo od Boga weszło na świat. I to jest bardzo ciekawy temat, bo wtedy jeszcze Bóg nie wymieniał mięsa jako pokarm dla ludzi. To dopiero się stało, jak sądzę, po potopie. No ale cóż, każdy szuka po swojemu i nikt nikomu nic nie narzuca. To by było chyba na tyle w temacie koszerności. Tyle wiem. Jeśli coś przekręciłem, no cóż, ktoś może mnie poprawić, jak najbardziej mile widziane. A ja niebawem ruszam i spróbuję coś przekąsić. Zamieniłem słowo z właścicielem tej restauracji, a raczej panią właściciel, i się dowiedziałem, że choć serwują tutaj żydowską kuchnię, to sami nie są Żydami i raczej ta kuchnia nie jest tak w 100% koszerna, ale nie zmienia to faktu, że jest mniej więcej oparta na tradycyjnych daniach żydowskich. No i muszę przyznać, że jak sami widzicie, sam lokal w sobie robi wrażenie, naprawdę pięknie wygląda i z przyjemnością sobie tutaj usiądę i zjem coś pysznego. A jest gdzie usiąść, bo są zarówno stoliczki na zewnątrz, jak i są też stoliczki wewnątrz z pięknym naświetleniem. Także jak już zamówię jedzonko, to wtedy Wam pokażę, co wziąłem.
Więc pierwsza rzecz, która mnie zaciekawiła i sobie ją zamówiłem, to jest piwo koszerne Mazeltov, czyli tak jak nazwa tego miejsca. Jestem ciekaw, czy właściwie Żydzi piją koszerne piwo, czy coś takiego normalnie zachodzi w tej kulturze, bo tego właściwie nie wiem. Smakowo jest niezwykle ciekawe. Nie jest tak gazowane jak prawie każde piwo, jakim by się pomyślało, ale ma bardzo ciekawą nutkę, bo jest też goryczka. Naprawdę interesujący trunek. A co to jest? Buza. Buza to białostocki napój przyzwoity z kaszy jaglanej, z rodzynkami na drożdżach. Aha, Kasza jaglana, sok z cytryny, woda, cukry. To rozumiem. dobrze. Dziękuję bardzo. Z przyjemnością spróbuję. No proszę, jeszcze taki dodatek dostaliśmy. Zobaczymy. O wow. No, to jest bardzo dobre. Zdecydowanie polecam. Jak pani to nazwała? Buza chyba. Na nagraniu będzie słychać. Jest mega pyszne. I piwko też jest ciekawym wyborem, bo jest bardzo nietypowe w porównaniu do innych piw, jakie zazwyczaj się po prostu próbuje. I też jest warte skosztowania, żeby zobaczyć, jak mniej więcej smakuje to, co można by określić koszernym piwkiem. Więc pierwsze danie, jakie mi przyszło, nazywa się kreplach w rosole. Jest to bulion wołowo-drobiowy i podawany z tradycyjnymi pierogami po żydowsku. Jestem bardzo ciekaw tego dania. Jestem chyba szczęściarzem, bo pomimo, że jest to bulion wołowy, to mięsko nie pływa. Wow. No, sam bulionik to jest naprawdę pierwsza klasa. Jeszcze zaraz spróbuję rozdziubać sobie tą kluseczkę tego pieroga. Aha, czyli jednak jest mięsko. Mięsko jest w pierogu w środku. O ja. Muszę przyznać, że naprawdę super. Polecam zdecydowanie. Dobry wybór dania. Zupka jest wyśmienita. Jeszcze zdam relację z drugiego dania, kiedy dojdzie. Dobrze, mam już drugie danie. To, co widzimy, nazywa się czulent i jest to tradycyjna potrawa żydowska. Składa się na nią wołowina długo pieczona z fasolą, ziemniakami, marchewką, cebulą, przyprawami korzennymi. Także myślę, że będzie wyśmienicie i naprawdę, patrząc na smaki tego miejsca, mam nadzieję, że prosperuje ono bardzo dobrze, bo wolałbym, żeby takie magiczne miejsca nie znikały z rynku. Bo mimo, że nie jest osadzone zupełnie w centrum, to naprawdę ma ciekawą kuchnię w swojej ofercie i smaki są inne, bardzo nietypowe, bardzo dobre. Zobaczmy pierwszy kęs. Intensywne, pyszne smaki, dobrze zrobiona wołowinka. Pychota. Naprawdę pychota. Polecam i zalecam. Bardzo dobre. A ja lecę jeść. Na odchodne jeszcze dostałem coś jakby deserek, co się nazywa pascha. Jak się nie mylę, jak widać. Pani mi to dała i powiedziała, żebym sobie później pojadł na spróbowanie. Muszę przyznać, że jestem niezwykle zaskoczony, jak dobrą kuchnię mają. I to wcale nie przedobrzając w słowach, bo już w kilku miejscach byłem, w kilku miejscach jadłem.
Jak zresztą na którymś wideo pewnie będzie widać, na przykład w barze tym Podlasie byłem i mimo, że większość jedzenia była dobra, to na przykład krokiet z łososiem był takim trochę nasączony tłuszczem, jakby coś było nie tak. A tutaj jak zaszedłem, to naprawdę każda jedna rzecz była dopieszczona. Bardzo dobra. A jeszcze miałem dużo szczęścia, bo na tyle wcześnie przyszedłem, że poniekąd cała restauracja ekskluzywnie była dla mnie, bo jeszcze nie było nikogo, żadnych klientów. Tylko na niektórych stolikach były plakietki, że rezerwacja i powoli rozkładane rzeczy. Jak wspomniałem na początku, zanim jeszcze tam wszedłem, że się okazało, że tam nie ma jedzenia koszernego. No, chciałbym to troszeczkę sprostować, bo jeżeli ktoś by chciał spróbować tak stricte, konkretnie żydowskich dań, to myślę, że dalej może tu przyjść, bo są to przepisy odwzorowujące prawdziwe potrawy żydowskie, a fakt, że nie są koszerne, wynika tylko z tego, że składniki, z których to jest robione, nie są koszerne, czyli na przykład, nie wiem, mięso nie jest pozyskiwane z uboju rytualnego, czy nabiał jakiś nie jest specyficzny, tak? Ale mimo wszystko polecam, o tak powiem. Jestem bardzo miło zaskoczony i teraz zaczynam żałować, że wcześniej tu nie przyszedłem, mimo że już tyle razy to miejsce mijałem, a uważam, że to świetne miejsce czy na randkę, czy na wypad z rodziną nawet. Także tymczasem to ja się zabieram dalej, a przed chwilą spotkałem kolegę z dzieciństwa. Pozdrawiam, Wojtek. I naprawdę fajnie było zamienić parę słów, bo parę dobrych lat się nie widzieliśmy. To jest właśnie zaleta, jak się wróci do siebie, do rodzinnego miasta, że można odświeżyć niektóre znajomości. Także życie zatacza pełen okrąg. Tu się zaczęło i tu się kończy. Okrąg jak gałka od loda. Dzisiaj w nocy już wyjeżdżam, tak w środku nocy. Oficjalnie mam jutro rano odlot, no ale ja się muszę jeszcze i do Warszawy dostać i na lotnisko i tak dalej. Te wszystkie nudne procedury, o których nikt nie chce słuchać, a przez które każdy musi przechodzić. Także to już takie ostatnie chwile. Korzystam z tego, co najsmaczniejsze, póki mogę. I się poniekąd praktycznie z wami żegnam. Żegnaj, kochana Polsko. I jak to u mnie bywa ostatnimi czasy, jak widać, pogoda zaczyna się psuć, bo wyjeżdżam. Tam, gdzie jadę, to słońce świeci. Dla mnie bomba. Także co? Pozdrawiam rodzinę. Zdrówka wam życzę. I pewnie widzimy się za parę miesięcy, może za rok. No chyba, że wy do mnie przylecicie. Także całusy, zwłaszcza śle dla Polci i dla Kubusia. Trzymajcie się cieplutko. I do następnego.